Prabhu-Gity. Okay, so today we are reading from Bhagavat-Gita. Well, everything has a purpose. Wszystko ma swój cel. For example, the purpose of pen is to write. Celem długopisu jest pisanie. So what's the purpose of your life, for example? Więc co na przykład jest celem naszego życia? Przeznaczenie. What do you think? No czasem ludzie mówią być szczęśliwym. Enjoy the life. Enjoy the life. You see, Polish and English, you both are saying the same thing. That confirms that enjoyment knows no language. To potwierdza, że mówicie to samo po polsku i po angielsku, to znaczy to, że jedno potwierdza drugie. To szczęście nie zależy od języka. Yeah, I mean, yeah, enjoyment. We want to enjoy. Tak, zadowolenie. Chcemy być zadowoleni. But how to enjoy? Ale jak? Cieszyć się, jak być zadowolony? It's like when we are child and we go to school and we don't know how to read and write and someone say, oh, read something. Że jak jesteśmy dzieckiem, chodzimy do szkoły i ktoś nam mówi, o, przeczytaj coś. But we don't know. Ale jeszcze nie potrafimy czytać i pisać. So we can try to hold the book like this, like that. Więc możemy próbować trzymać książkę w rękach w taki czy inny sposób. Yeah, we can imitate some professor and sit on a chair with our arm like crossed. But we will not learn reading. Możemy imitować nawet jakiegoś nauczyciela, siedząc jak on, ale z tego się nic nie nauczymy. Yeah, so the purpose of the life is that's why Krishna is coming here. A więc, To tell us the purpose a of więc life. aby powiedzieć nam, jaki jest cel tego życia, Krishna się tutaj pojawia. Yeah, so what is the purpose of for example, I said reading. So what is the purpose of studying? We study books. Więc co jest celem studiowania książek? The best books are we call Vedas. Najlepszymi książkami są Vedy, nazywamy Vedami. Yeah, the people think that Vedas are only for specific class of country. Ludzie myślą, że Vedy są tylko dla specyficznej grupy ludzi albo dla kraju. I mean, is YouTube for a specific country? Czy YouTube jest przeznaczony tylko dla jakiegoś kraju określonego? Is Google is for specific country? Google jakiegoś określonego kraju? You know why I mentioned these examples? Dlaczego ja daję te przykłady, jak myślicie? Because Vedas come from the root vid. Dlatego, że Vedy pochodzą z czasownikowego korzenia vid. And vid means to know. A vid oznacza wiedzieć. So you can know something from video. Więc możecie poznać jakąś wiedzę z wideo. You can also know something from the books. Możecie ją również poznać z książek. And those books are called Vedas. I te książki nazywają się Vedami. Yeah, so it is not meant for any specific group of people. A więc one nie są przeznaczone dla jakiejś tylko jednej określonej grupy ludzi. But what is the purpose of studying Veda? Ale co jest celem studiowania Ved? Krishna says Vedas sarvam amnivedyo. The purpose is to know Krishna. Krishna mówi, celem Ved jest poznać mnie, Krishna. But you will say, well, so why Lord Krishna is descending on the earth? Albo możecie zadać pytanie, dlaczego Krishna wstępuje na tą planetę Ziemię? To establish the real purpose of life. Aby ustanowić właściwy cel życia. And why is that? A dlaczego tak jest? Because man forgets that purpose. Dlatego, że człowiek zapomina o tym celu. That's why Lord spoke Bhagavat-Gita. Dlatego właśnie Pan wypowiedział Bhagavat-Gitę. So that we don't have to say, the purpose of my life is enjoyment, but we know how to enjoy the life. A więc nie tylko, że możemy powiedzieć, że celem naszego życia jest cieszyć się, ale tu możemy wiedzieć, w jaki sposób należy się cieszyć. So that is the purpose of Bhagavat-Gita. A więc to jest celem Bhagavat-Gity. Prayojan. Prayojana. So okay, which verse in Bhagavat-Gita describe the prayojan, the purpose of Bhagavat-Gita? If I will ask you, tell me one verse. Więc jeżeli zapytam Was, powiedzcie mi jakiś jeden werset, który opisuje cel Bhagavat-Gity, cel życia. What we should do?
Co powinniśmy robić? Yeah, because basically when I'm asking the purpose, so purpose has to be very, very exact. Like if I'm going in a kitchen, my purpose is to prepare the feast for the Lord. Więc powiedzmy, że jeżeli idę do kuchni, to tam mam jakiś swój cel, przygotować ucztę dla Pana. I can't say my purpose is to enjoy. Nie mogę powiedzieć, moim celem jest po prostu się cieszyć. So that's why, what's the purpose of Bhagavad-Gita? A więc co jest celem Bhagavad-Gity? Okay, manmana bhakto. Okay, well, what does that mean? Always remember me and execute devotional service faithful unto me. Okay. So, Zawsze pamiętaj o mnie, pomyślnie wykonuj służbę oddania dla mnie. yeah, I mean, but if that would be the purpose of Bhagavad Gita, then why Krishna is reinforcing to Arjuna to fight, fight and fight? Więc gdyby to było tylko celem Bhagavad-Gity, to dlaczego Krishna namawia Arjunę, żeby walczył? So Krishna, from the beginning till the end, he spoke Bhagavad Gita, and by hearing, Arjuna agrees to fight. Więc od początku do końca Arjuna wysłuchał Bhagavad-Gita i na końcu zgodził się walczyć. And obviously, as we say, Manmanava, Krishna is saying, be Krishna conscious. I oczywiście Krishna mówi, bądź świadomy Krishna. But if after hearing full Bhagavad Gita, Arjuna will say, I don't want to fight, Ale jeżeli po wysłuchaniu całej Bhagavad-Gity Arjuna powiedziałby, że nie chce walczyć, then to what will happen? co się stanie? But Krishna consciousness means we want to do what Krishna wants us to do. Yes. This. Chodzi o to, żeby chcieć robić to, czego oczekuje nas Krishna. So that's why Krishna said to Arjuna, he said that please become an instrument Dlatego in my hand. Krishna powiedział Arjunie, proszę zostań instrumentem, narzędziem w moim ręku. And he said, fight. I powiedział, walcz. Yeah. So Arjuna received his order. Więc Arjuna otrzymał swoje polecenia. What is the order for us? A jakie jest polecenie dla nas? That is my question. To jest moje pytanie. What should we do? Co powinniśmy robić? Służbę oddania. Okay, devotion service. Jeżeli po prostu... But go more deep, like we are at 10,000 feet. So I can give you an example. Dam wam przykład? So what happened is, Prabhupada was translating Narad Sutra, what is his name? Narad Pancham. Yeah, he was translating that. Myślę, że Prabhupada Narad Pancham. Pancharatra. Matrika. Narada Pancharatrika tłumaczył. And what happened? But then Prabhupada became very busy, and Prabhupada didn't have time to finish it because other books he had to translate. Ale potem był bardzo zajęty i nie ukończył tej książki. So then Satswarup Maharaj in 90s, he finished that. Więc w latach 90. Satswarupa Maharaja wykończył tłumaczenie tej But książki. meanwhile, Satswarup Maharaj was reading the edition from India. Ale w międzyczasie Satswarupa Maharaj przeczytał wydanie tej książki z Indii. And there, wherever he would find the word bhakti, I tam, gdziekolwiek było słowo bhakti, they will translate it as devotion tam było tłumaczone jako oddanie. with capital B. Z wielką literą T. But then he noticed when Prabhupada was translating that, I zauważył, że kiedy Prabhupada tłumaczył, wherever the word bhakti came, kiedykolwiek pojawiało się słowo bhakti, Prabhupada said it means devotional service. on to nazwał służbą oddania. Yeah. But Prabhupada was very exact with his instructions also. Czyli Prabhupada był bardzo dokładny w swoich instrukcjach. So some people think devotion means do anything. Niektórzy ludzie myślą, że oddanie oznacza robienie czegokolwiek. Yeah. They think they are serving the Lord, but actually they are doing sense gratification on the name of Krishna. No, czasami zadowalają swoje własne zmysły, ale uważają, że służą Krysznie. Yes. Czasem jest tak, że tak jakby ludzie oderwali znaczenie miłości od obiektu miłości, traktowali to jako sam w sobie jakieś zjawisko. So some people separated the object of love from love itself. Yeah. But the thing is, this separation in their mind is one. They think that no, we are doing. Ale w ich mniemaniu oni właśnie pełnią bhakti. Yeah.
You can see Sahajiyas. Możecie popatrzeć, co robią Sahajija. Right? They do the kirtan and then they roll on the floor and Robią cry. kirtan, tarzają się po ziemi, niby ekstazie. And then they wake up A potem wstają and smoke a cigarette. i idą na papierosa. That's not healthy. To nie jest takie. So the thing is, we have 24 hours in a day. We have a life. What should we do? Więc każdy z nas ma jakieś swoje życie, 24 godziny na dobę i co powinniśmy robić? Okay, we should do devotional service, but what precisely we have to do? Musimy pełnić służbę oddania, ale co dokładnie? That's my question. To jest moje pytanie. So which verse in Bhagavad-Gita is answering to that? Okay, according to our nature. So, Prabhu, translate in Polish. Więc w jednym z wersetów Krishna mówi, że należy być zaangażowanym w stosunku do swojej natury. Okay, So so we don't follow others' path of other people. okay, we should not follow. But then, how do I know? Shall I do programming? Shall I drive Uber? What shall I do? And also so the same goes in the devotional service, right? Skąd mamy wiedzieć, co mamy robić? Czy mamy jeździć na Uberze, czy coś innego? Or shall I work in computers or like Arjun? Czy zajmować się He komputerem? was a Kshatriya, Więc Arjuna był kshatrią and Krishna, as you said, Prabhu rightly, Krishna said you should work according to your nature. i Krishna powiedział, powinieneś działać zgodnie z swoją naturą. But Arjun was saying, no, I don't want to fight. Ale Arjuna mówił, ja nie chcę walczyć And he was giving so many arguments. i dawał wiele argumentów. But in the second chapter of Bhagavad-Gita, W drugim rozdziale Bhagavat-Gity, so 223, Krishna is saying that the soul cannot be cut by the weapon, it cannot be burned. Krishna Yes. mówi, że duszy That's nie the można pociąć, spalić. Tylko rozpuścić, ale... Got that? Yes. It should be 223, I guess. Nainam Chindanti. Nayanam Chindanti. But I don't know the Polish translation of that. Nigdy żadną bronią nie można duszy pociąć na kawałki, ani ogień nie może jej spalić, ani woda zamoczyć. Yeah. So in 223, what's the English, Prabhu? Can you read? The soul can never be cut into pieces Okay, it cannot be cut into pieces. So Arjun had a very sharp sword. by any weapon. Yeah, so he has very sharp sword and he has very sharp weapon. So Krishna is giving him an argument. Hey, you think you can cut, but it cannot be cut, the sword. Więc Arjuna posiadał bardzo ostrą broń, ostry miecz. I tutaj Krishna daje mu argument, że tak naprawdę duszy nie da się zabić. Then he had and then what he said? Nor burned by fire. Yeah, so he had a very powerful these fire weapons, right? Miał broń ogniową, potężne strzały, He could burn anything. mógł spalić cokolwiek. Yeah, he burned the forest when in Mahabharata we can Khandava. Khandava. W Mahabharacie został spalony las. So Krishna is saying, but your weapons can't burn the soul. Then I Krishna mówi, ale twoja broń nie jest w stanie duszy spalić. Nor moistened by water. yeah, so he had some weapons which were coming from Varuna Devi. Więc miał również bronię, które pochodziły od Varuna Devy. Yeah, and he said, don't worry, you cannot drown even a single soul in the water. Nothing will be drowned. Nie obawiaj się duszy, nie jesteś w stanie utopić w wodzie. Nor withered by the wind. Yeah, so he had also Vayu weapons. A więc waju, czyli broń powietrzna. And he said, don't worry, you cannot even move even an inch a soul from here to there. Nie jesteś w stanie duszy przesunąć nawet o całą. Yeah. So if you analyze the second chapter, that's what is going on in various ways. Krishna is giving various arguments, Więc Krishna w drugim rozdziale daje różne argumenty. and he's saying to Arjun that please fight. I mówi Arjunie, proszę walcz. Why? Because if you will, your nature is Kshatriya, and if you will not fight right now, you will anyways be forced to fight by material nature. Więc Krishna tłumaczy Arjunie, że teraz nie chcesz walczyć, ale jeżeli unikniesz tej walki, to i tak twoja własna natura cię zmusi do tej walki. So which verse in Bhagavad Gita is telling all these things in one? Który werset Bhagavad-Gity mówi to wszystko razem? Manmana Bhagavad-Bhakto, and you say word by the nature. So which verse, one verse I'm looking for, which combine all of these? Szukam jednego wersetu, który o tym wszystkim mówi. Krishna says, I'm silent, but
I think that's not the verse which I'm looking for. Krishna też mówi, że jestem milczeniem, ale to nie o to chodzi. Yeah. So if you see, that's why we need Prabhupada. Dlatego potrzebujemy Prabhupada. So Prabhupada, there is a verse 330 in Bhagavat-Gita. 330. Więc jest 3:30 werset. And Krishna is saying, Maya sarvani karmani sannyasa adhyatma chetasa nirasher nirmamo bhutva yudhasva vigata jura. Translation. Therefore, O Arjun, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy. 5. Zatem, o Arjuno, oddając mi wszystkie swoje czyny, w pełnej wiedzy o mnie, będąc wolnym od pragnienia zysku, poczucia własności i ospałości walczyć. In one verse, Krishna is speaking. If you read the first line of the purport, Prabhupada is saying this verse describes the purport of Bhagavat-Gita. Yeah? The purpose of Bhagavat-Gita. Prabhupada pisze tutaj w pierwszym zdaniu. Werset ten wyraźnie wskazuje na cel Bhagavad-Gity. This is the purpose of Bhagavat-Gita. To jest cel Bhagavad-Gity. Now let's understand. He's saying, Krishna is saying, surrender all your work. Więc Krishna mówi, oddaj mi wszystkie swoje czyny. So Krishna is telling here about Bhakti Yoga. Ale Krishna mówi o Bhakti Yoga. How? Because anyone who want to work in this world, they want to work for themselves. Każdy w tym świecie Yes. chce działać dla siebie. And some of us who are coming from India, A niektórzy z nas, którzy pochodzą z Indii, so then whenever, at least I don't know about you, but when my grandfather left, then the family say the sword was okay, he went to heaven. nie wiem jak z wami, ale kiedy mój dziadek zmarł, to powiedziano, on poszedł do nieba. At that time I didn't have Google, I didn't know where to search what is this sword was, which flight goes there, and how we are sure that he went there. Wtedy jeszcze nie było Google, więc nie miałem jak sprawdzić, co to jest ta Svarga Loka, jak on się tam dostał. So I asked this question, and my mother said, look, the grandfather is gone, and you are asking question even that time. Więc ja zadałem to pytanie i nie ma tego? Yeah, my mother, because there were so many people crying, and I was asking this question. Wszyscy płakali, a ja zadawałem to pytanie. I said, what if you miss the destination? A ja zapytałem, a co jeżeli nie trafi do miejsca przeznaczenia? And then I asked what he will do if he will reach there. I zapytałem, a co on tam będzie robił, jak tam doszło? I was small, Byłem mały. I had a question what he will be doing. Co tam będzie robił? So then after a few days they say that he will be just, the sword means that it is a nice place to enjoy. A po paru dniach powiedziano mi, że Svarga to jest takie fajne miejsce, gdzie można się cieszyć. So then I understand. Then I understand that. Okay, so they say because your grandfather is coming from a Brahmin family, they said this thing. So Ponieważ twój dziadek pochodzi z rodziny brahmińskiej, you say he was an intelligent person. był inteligentną osobą. And I said, wait a minute. I powiedziałem, o chwileczkę. So it means that in the world we want to enjoy. Oznacza to, że w świecie chcemy cieszyć się. And he knows something about soul, I wiemy coś o duszy, at least in theory. przynajmniej teoretycznie. So then he chose that after the death I will go for more upper sense gratification. Więc mój dziadek, wiedząc o tym wszystkim, wybrał, że po śmierci pójdzie po jeszcze większą dawkę zadowolenia. So I said, then Powiedziałem, that doesn't make sense. to nie ma sensu. Yeah. And what if there the enjoyment he will be bored or finished, where he will go next? A co jeżeli się znudzi tamtymi uciechami? Gdzie pójdzie dalej? Just like if you go to States, you can stay there for, I don't know, 10-year visa, and then somebody is telling now you have to leave the country. Tak jak możesz jechać do Ameryki, do Stanów, pobędziesz tam 10 lat, ale co potem? Musisz opuścić ten kraj. So then I read Bhagavat-Gita, and Krishna is saying that this is the mentality of karmi. Przeczytałem Bhagavat-Gitę, zrozumiałem, gdzie Krishna mówi, że to jest mentalność karmi. Those who work, they want to enjoy. Ci, którzy pracują, chcą cieszyć się rezultatami. And then they think that, oh, we will go to because enjoyment in this world is limited, let's go to another planet where the sense gratification is at max. A ponieważ przyjemności w tym świecie, jak ich znamy, są bardzo ograniczone, więc mamy taką ideę, żeby pójść do jakiegoś innego świata, gdzie wszystkie uciekną na maksa. Even in this world they say, right, that what they say,
if you want to eat the pizza, go to Italian mountains, right? Things like that. Like, I don't know whether it tastes different. Coś takiego powiedzenie, że jeżeli chcesz naprawdę zjeść dobrą pizzę, to musisz iść do jakiegoś tam miejsca, gdzie to In India, they say usually like, you know, if you want to eat kachori, go to this shop. tak jak w Indiach mówią, jeżeli chcesz jeść dobre kaczori, to idź do tego i tego sklepu. So if someone say, I haven't, they said, you haven't had kachori from this shop? O, nie jadłeś kaczori z tego sklepu. Then said, you haven't lived your life, To right? znaczy, że nie przeżyłeś prawdziwego życia. Yeah? So this is called the karmi mentality. To jest mentalność karmików. They want to work but not enjoy. Chcą pracować, ale po to, żeby się cieszyć rezultatami. So Krishna is saying, don't be karmi in this world. I Krishna mówi, nie bądź karmikiem. Because Krishna is saying, work unto me, work for me. Krishna powiedział, pracuj dla mnie. But then there are some people who become attached to the work. Ale są później ludzie, którzy są przywiązani do Yeah. pracy. So for example, you will see some people, they can cook very nice feast and they will not eat, but they will give it to their kids and their daughters. Yeah. Są na przykład ludzie, którzy ugotują wspaniałą ucztę, sami nie zjedzą, ale poczęstują swoich znajomych, bliskich. Basically, you know, these are these type of people who have millions of dollars in their bank account and still they go to the work. To jest ten typ ludzi, który posiada miliony dolarów na swoim koncie, ale ciągle idzie do pracy. And you ask, sir, why are you going? I zapytasz go, a dlaczego idziesz? I'm not attached to anything. On mówi, nie jestem do niczego I'm not attached to the fruit of my work. Nie jestem przywiązany do rezultatów I moich. have $1 million in my account. Mam $1 milion na koncie. So sir, why don't you sit in your home and enjoy? Dlaczego nie siedzisz u siebie w Oh, domu? that I cannot do. A, Why? Because I need to work. muszę pracować. So these type of people are attached to their work. Więc ten rodzaj ludzi jest przywiązany do So pracy. Krishna is also cutting this hair. Więc Krishna tutaj to odcina. Krishna is saying work, but work for me. Pracuj, ale pracuj dla mnie. Which means if I say do something, you do. If I say don't do, don't do. To znaczy, jak mówię rób coś, to rób. A jak powiem, żebyś nie robił, to nie rób. Okay. And that's why he says surrender everything to me. I dlatego Krishna mówi, oddaj mi wszystko. So then there comes people who are gyanis. Potem jest następna grupa ludzi, jani. I didn't know this word until I read Prabhupada's commentary of it. Wcześniej nie znałem tego słowa, dopóki nie zacząłem czytać. I had an uncle whose name was Gyan, so I thought what Gyani means. Wiedziałem, co to jest gyana, ale co to jest gyani? So these Gyanis, they like to develop knowledge. Więc ci gyani lubią rozwijać wiedzę. So they are saying about that they know that there is a soul, there is impersonal Brahma. Oni wiedzą o istnieniu duszy, wiedzą o impersonalnym Brahmanie. But Krishna is saying here with full knowledge of me. Ale Krishna mówi w pełnej wiedzy o mnie. Which means in 18th chapter Krishna is saying that even in the mode of goodness you are bounded by knowledge. A w 18 rozdziale Bhagavat-Gity Krishna mówi, że nawet osoba w dobroci jest związana wiedzą. Basically, if you go to a jail Jeżeli idziesz do więzienia and someone say I'm a first class prisoner, i ktoś powie, o ja mam cele pierwszej klasy, you will laugh at this person. będziesz się z niego śmiał. You are proud of that you are first class dog, but you are still a dog. That's why you are in jail, right? Jesteś dumny z tego, że jesteś w celi pierwszej klasy, ale jesteś w więzieniu. So Krishna is saying with full knowledge of me, which means Krishna is saying go beyond all the three modes of nature. Krishna mówi w pełnej wiedzy o mnie, a więc oznacza to, że musisz wyjść poza 3 siły naturalne wiary. So he is saying with full knowledge of me, go above the mode of goodness. A więc wznieść się ponad siły dobroci. And then he's saying without desire for profit. I dalej jest powiedziane bez pragnienia zysku. What does desire for profit means? Co oznacza pragnienie zysku? It means mode of passion. Oznacza to siłę pasji. Profit. Zysk. Yeah, money sweeter than the honey, right? Pieniądze. So Krishna is saying, don't go beyond above mode of passion. Don't get stuck in this mode of passion. Don't go beyond. I mean, go beyond the mode of passion. Don't get stuck in the A mode of więc passion. wznieść się ponad siłę pasji. And he's saying with no claims to proprietorship. I dalej Krishna mówi bez poczucia posiadania czegoś. Because in mode of passion, we want to build something and then like to show off that, oh, I did that. Ponieważ w siłę pasji mamy tendencję do zbudowania czegoś i pochwalenia się.
Popatrz co zbudowałem. Even we like to show it to others by taking our iPhone and calling to people, look what have I built. No, nawet czasami komuś to mówimy przez iPhone'a, popatrz co zbudowałem. Believe is nice, it is every time is boosting your false ego. Więc takie rzeczy to jest po prostu napompowywanie swojego poszłego. And then Krishna is saying, and free from lethargy, I Krishna dalej mówi, wolny od ospałości. which means lethargy means mode of ignorance. Oznacza to siłę ignorancji. So you have to go beyond all these three modes. A więc należy wznieść się ponad te trzy siły natury. And what you have to do? Co trzeba zrobić? You have to fight. Musisz walczyć. But not fight like how you want to fight. Ale nie tak walczyć, jak ty byś chciał walczyć. Fight like I want you to fight. Walcz tak, jak ja bym chciał, żebyś walczył. Oh, that's where the mystery lies. To jest właśnie całe misterium. If someone tell us do something, then we have problem. If we want, we can do it by our own idea and concept. But if someone tells no, do it like this, then we have problem. Więc jeżeli ktoś nam powie, żebyśmy coś robili, to z reguły mamy własną koncepcję, jak to zrobić, ale tutaj chodzi o to, żeby zrobić według mniemania Kryszny. Yeah, so that's why Prabhupada is saying in the purport we will read that Krishna didn't say to Arjuna, oh please fight, it will be good to fight, it will be nice to fight. No, Krishna said, fight, it's an order given to Arjuna. Więc Krishna przekazał to w formie jasnego, klarownego polecenia Arjunie. Nie tłumaczył mu, jak to będzie fajnie, jak on będzie walczył, tylko po prostu jasno mu polecił. Yeah, so we can read that the Lord instructs that one has to become full Krishna conscious to discharge duties, as if in a military discipline. The purpose. Pan poucza nas, że należy stać się całkowicie świadomym Kryszny i wypełniać swoje obowiązki w iście wojskowej dyscypliny. You see, he is not, this military discipline, just make a note of that. Należy to zwrócić na to uwagę. Yeah, so God is not saying that do something at your whim. No, you have to follow certain rules and regulations. Bóg nie mówi rób coś zgodnie ze swoim kaprysem, ale zgodnie z zasadami. And then Prabhupada is saying such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna because that is the constitutional position of the living entity. Dalej Prabhupada pisze, nakaz taki może być trudny, niemniej jednak obowiązki trzeba wypełniać, pokładając zaufanie w Krysznie, gdyż taka jest konstytucjonalna pozycja żywej istoty. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. Arjuna was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Żywa istota nie może być szczęśliwa, jeżeli nie współpracuje z Najwyższym Panem. Jako że podporządkowanie się pragnieniom Pana jest jej wieczną, konstytucjonalną pozycją. Dlatego Arjuna dostał nakaz walki, tak jak gdyby Pan był jego dowódcą wojskowym. Należy wszystko poświęcić dobrej woli Pana i jednocześnie pełnić swoje przypisane obowiązki bez roszczenia sobie prawa własności do ich rezultatów. Arjuna did not have to consider the orders of the Lord, he had only to execute his orders. Arjuna nie musiał rozważać nakazu Pana, miał tylko wykonać rozkaz. This is very important line. To jest bardzo istotne zdanie. The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna conscious is called Adhyatma Chetas. Arjuna nie musi, Najwyższy Pan jest duszą wszystkich dusz. Dlatego ten, kto polega jedynie i całkowicie na duszy Najwyższej, bez brania pod uwagę względów osobistych, albo innymi słowy, kto jest w pełni świadomy Kryszny, ten nazywany jest Adhyatma Chetas. Okay, so let's pause here. So let's sort of, for Arjuna it's clear Krishna wants him to fight, and that's the order. Więc dla Arjuny sprawa już jest jasna. Kryszna chce, aby on walczył. Yeah, so what are the orders for us? Jakie są polecenia dla nas? We are looking for things precise and concise. Szukam czegoś do... Mitam cha saram cha vacho hi vagviga. Chaitanya Charitamrita comes.
that Jest taki werset czytany z Czajtamrita? Vitam Chacha Saram Santam. Truth spoken in concise and precise form is true eloquence. Truth which is spoken in concise and precise form, it is the true eloquence. Something I'm paraphrasing. Oh. It's can you open CC Adi 2117 or 1106? Any one of these words will be. Anyway, the point is that when you are telling an answer, we have to be concise and precise. Yeah? Musimy być bardzo dokładni and concise. In short words, not in. Okej, no Yeah. musi być sama istota sprawy. Dokładna. So what is the order for us? Więc jakie jest polecenie dla nas? Walczyć ze swoim umysłem, może nie. Fight with our mind. Okay, fight with our mind. Okay, what more? Co jeszcze? To spełnić swoje obowiązki. To fulfill our duties. And then we are Luke 22. What is the duty we have to fulfill? Co jest naszym obowiązkiem? Przestrzeganie systemu Varnashrama, to czego się to zaczyna. Ha? Przestrzeganie systemu Varnashrama, swojego obowiązku. Bo jeżeli Arjuna też... system. Arjuna też... Yeah, but in Varnashram system we have so many things, right? W naszym systemie jest wiele różnych rzeczy. I mean, Varnashrama, it's true that we should do according to Varnashrama dharma. Yes, that's true. Oczywiście powinniśmy działać zgodnie z Varnashrama dharmą, But we are also doing something more in our life. ale robimy coś jeszcze więcej w naszym życiu. So yeah, we are fighting with our mind, we are following Varnashrama dharma, but we are doing something more. Więc nie tylko, że walczymy ze swoim umysłem, podążamy systemem Varnashrama, ale coś jeszcze robimy. So for example, if someone is in a grihastha, Więc powiedzmy, że ktoś jest Vaishnava Grihasta. so it's according to Varnashrama, that's fine. Więc według systemu Varnashrama okej, But now he has 24 hours in a day, ale on ma 24 godziny w dzień, w dniu, w dobie and he has to follow some orders. i musi przestrzegać pewnych poleceń. What are those orders? Jakie są te polecenia? Usually wife dictates those orders, or man dictates those orders. It depends on the family, right? Więc czasami żona, czasami mąż dyktuje te obowiązki, jakie są, But I'm not asking that. ale nie o to pytam, What God is expecting from us. czego Bóg od nas oczekuje. So God is giving here in the purport. He's saying, giving us three types of orders. Więc tutaj są 3 polecenia. Why not 10 types? Dlaczego nie 10? Why not 2 types? Dlaczego nie 2? Why not 1? Dlaczego nie 1? Because we exist in 3D. Dlatego, że Three istniejemy dimensions, right? w 3 wymiarach. We have the body. Mamy ciało, So with body we have to do something. musimy z nim coś robić. Then we have a mind, intelligence, and false ego, a subtle body. Mamy ciało subtelne, umysł, inteligencja fałszywa. And then we have the soul, which has to do something. No i jest dusza jeszcze, która też coś musi robić. So that's why, and these three has to follow the orders. I wszystkie te 3 części muszą wykonywać polecenia. Just like you have a local government, you have a federal government, or state government, and then you have federal. Yeah? So you have 3 levels of No tak jak masz 3 poziomy Federal, administracji state, rządowej. yeah. So each and every government have their own set of orders which they have to Więc każdy poziom administracji rządowej ma swój własny Organ. tak? Organ. Ma swój własny organ. Organ, no tak, organ. I zadania. And why? Because if he will not give order to one of the department, then that department is empty, and empty. A gdyby taki jeden z organów nie miał swoich zadań, poleceń, to byłby pusty, bezużyteczny. It says that in Bible it says that idol becomes the workshop of a devil. Yes. Yeah. Devil's workshop. Evil brain. Jest powiedzenie, że próżny umysł jest warsztatem diabła. So 3 things Krishna is saying here. Więc tutaj Krishna mówi o 3 rzeczach. He's saying that first everyone should follow my order. Po pierwsze, każdy powinien podążać za moimi poleceniami. You can't argue with the boss. Nie jesteś w stanie, nie możesz kłócić się z szefem. And Krishna is boss of the boss. A Krishna jest szefem szefów. He is Adi Purusha. Ali Purusha. Right? That's approved by Brahmaji. And so many dates.
And that is called our dharma. I to jest naszą darmą. And the second is, then we have to understand what are those orders. Druga sprawa, musimy zrozumieć, czym są te polecenia. And Krishna is saying, don't worry, don't Google, I will tell you. Krishna mówi, nie szukaj tego w Google'ach, ja ci powiem. And third is, how to follow those. I trzecia rzecz, w jaki sposób podążać za tym. Yeah, because it's not enough if I tell you, I don't know, do, for example, clean this room, yeah? It's not enough, I have to tell you how you should clean this room. Ponieważ nie wystarczy usłyszeć polecenia, na przykład posprzątaj to pomieszczenie, dostaniesz również instrukcję, jak to zrobić. In devotees community, that's why there is sometimes fights happen. Wśród baków czasami są nieporozumienia, walki. Why? Because one devotee say, oh Prabhu, do this. Bo ktoś mówi, Prabhu, zrób to, czy tamto. And then he said, oh, you still haven't finished this? A potem przychodzi i pyta się, o, jeszcze tego nie zrobiłeś? And he said, I told you 10 times. Mówiłem ci 10 razy. But did you explain to him once how to do that? Ale czy chociaż raz wyjaśniłeś mu, jak ma to zrobić? So I mean, how will he get a dream to do it? A więc w jaki sposób on ma się domyśleć, że należy to So therefore God is intelligent. He's saying, I will tell you what to do and how to do. Więc Bóg jest inteligentny i powie zarówno co zrobić, jak i jak to zrobić. That's why in Bhagavatam, Bhishmadev is telling him he is the ideal leader. Dlatego w Bhagavatam Bhishmadev mówi, że Krishna jest idealnym przewodnikiem. Narkundavam, Sanskundam. Yeah, in 1:932. He is starting. So he's the ideal leader. Jest to idealny przywódca. And that's why Krishna is saying here this to Arjuna that he should fight. No i Krishna mówi tutaj do Arjuny, A- że powinien walczyć. And he's saying when you are receiving this order from the God, you don't have to think it is good or bad. A kiedy otrzymujesz tego rodzaju polecenie od Boga, nie musisz się zastanawiać, czy to jest dobre, czy złe. It is right or wrong. Czy jest dobre, czy złe. It is fair or unfair. Czy jest w porządku, czy nie w porządku. Basically, God is saying just do it. Po prostu Bóg mówi, zrób to. You know this title, they say just do it. Znacie to powiedzenie? That's also coming from Krishna. To też pochodzi od Krishna. This verse, Krishna is saying just do it. Krishna mówi te słowa, te same słowa. Po prostu zrób to. So it doesn't mean that we should not try to understand what God wants from us. To nie oznacza, że nie powinniśmy starać się zrozumieć, czego od nas oczekuje. Or why we need to do it. Albo dlaczego mamy to zrobić. But the point is that you cannot doubt the words of God. Ale chodzi o to, że nie można wątpić w słowa Boga. Yeah? Okay, so Arjun received his order for fight. Bravo, great. What? Okej, Arjuna dostał swoje polecenie, walcz. But we can't fight. Ale my nie możemy walczyć. And with whom shall we go and fight on the street? Z kim mamy iść i walczyć na ulicy? So that order is not for us. To polecenie nie jest dla nas. So that's why Krishna is saying, Maya Sarvani Karmani. Dlatego Krishna mówi, What does Karmani means? co oznacza karmani? So Sarvani Karmani. Karmani means actions, all the actions, all the karmas. Karmani oznacza wszelkie rodzaje czynności. So and he's saying Sarvani. Sarvani means all. Sarvani wszystkie. So what type of work we do? Więc jaką pracę robimy? We work at 3 levels. Remember, we are existing in 3D. Pamiętajcie, że funkcjonujemy na trzech poziomach. So we have to eat, sleep and drink. Więc musimy jeść, spać, pić, Think. myśleć. Yeah. So they are called bodily activities. To są czynności ciała. Because it's related to the maintenance of the body. Bo są związane z utrzymaniem ciała. If you don't eat your body, it will become weak. Jeżeli nie będziecie jeść, ciało osłabnie. And the second is like this Prabhu was mentioning. That Druga sprawa, jak Prabhu tutaj wspominał, we will live according to Varna Ashrama Dharma. będziemy żyć zgodnie z Varnashama Or Dharma. more precisely, they are called Vedic duties. Albo dokładniej mówiąc, są to wedyjskie obowiązki. For example, we execute Shrad in India, like you offer some food to your ancestors. Śrada to jest na przykład ofiarowanie pożywienia tym osobom, które odeszły. Or you do some, when you marry, you do this yajna, swaha, swaha. Kiedy masz ślub, to spełniasz określoną ofiarę. That's interesting. This Prabhu is not smiling, she's smiling about marriage. Ona się uśmiecha. I am not commenting, just I observe the face. Ja tylko obserwuję wasze twarze. Yeah. Actually, it reminds me of my father. My father also is the same. My mother smiles and he is like serious when I talk about marriage.
To przypomina mi mojego tatę i ojca i mamę. So the point is, when you are doing all these ceremonies, you are doing the yagyas, you are doing it for the satisfaction of A więc God. kiedy robimy wszystkie te czynności, to robimy je dla satysfakcji Pana. Yeah, that's why it's said to us that marriage is you are marrying and please follow the God, right? That's what our ancestors teach us, right? Don't do sense gratification. Tego nas uczą właśnie przodkowie. Należy spełniać tego rodzaju ofiary dla satysfakcji Pana. And the third type of work is related to bhakti, devotional A service. trzeci rodzaj prac ma związek z bhakti. Like all of you are doing right now. Tak jak robicie to wszyscy teraz. You are listening. Słuchacie. So this is the work for Krishna. To jest praca dla Kryszny. Yeah, you could be anywhere, but you say no, we will come and we will listen to the lecture. So that is work for Krishna. Moglibyście w tym momencie być gdziekolwiek indziej, ale wybraliście przyjść tutaj i to jest działanie dla Kryszny. So Krishna is saying, means you have to work at all these three levels and you have to work for me. Więc Kryszna mówi, musicie działać na wszystkich tych trzech poziomach i na wszystkich tych poziomach musicie działać dla mnie. Okay, it's easy to understand the work related with devotional service. Okej, łatwo jest zrozumieć sprawy związane ze służbą oddania. You should cook, clean, and I mean, if you cook, you can offer it to Krishna. Jeżeli gotujesz, no to ofiarowujesz You Krysznie, clean the temple for Krishna. sprzątasz świątynię dla Kryszny. This is okay. To jest zrozumiałe. We can connect it to the God. Jesteśmy w stanie to połączyć z Bogiem. I mean, when you are cooking, you are not thinking I'm cooking for myself. Kiedy gotujesz, nie myślisz o tym, że gotujesz dla siebie. Or you are adding some spices which have onion and garlic and you say, oh, I like it, so I can add Albo it. dodajesz takie przyprawy, jak tam czosnek czy cebula, bo If you are cooking for Krishna, Krishna will not allow you to do it. jeżeli gotujesz dla Kryszny, to Kryszna cię na to nie pozwoli. He's the boss. On jest szef. Yes. Okay, so that's easy. To jest prosta sprawa. Sort of for our mind to understand. Dla naszego umysłu, aby to zrozumieć. And how do we connect this Vedic work with God? A jak to wedyjskie działanie łączymy z Bogiem? So what we do so many fire sacrifice, Robimy tak wiele różnych ofiar ogniowych, and we chant so many mantras. intonujemy tak wiele różnych mat. Yeah, someone say Om Namah Shivaya, someone say Om Gan Ganpataya Namaha. Ktoś mówi taką czy inną mantrę, And the Pandit come and he say Om Tad Vishnu na na a na. potem przychodzi Pandit i mówi następną mantrę. Yeah, but that's a good mantra, Tad Vishnu. They actually speak of Vishnu. So the thing is, there is Om in front of every mantra. Przed każdą mantrą jest najpierw Om. Yeah, just like all of you have different cell phones, Tak jak wszyscy macie różne telefony komórkowe. but none of your cell phone will work if there is no network. Ale żaden z nich nie będzie działać, jeżeli nie będzie sieci dostępnej. Yeah. When you go in the flight, you have the flight mode and nothing is working. You can't call, you can't download, you can't browse the web. No, jeżeli lecicie samolotem, to oczywiście to wszystko jest niedostępne. Nie można przeglądać sieci, dzwonić. So that's why every mantra has to be prefixed with Om. Więc dlatego każda mantra musi być poprzedzona Om. Because without Om, this will not work. Bo bez Om to nie będzie działać. And what is Om? A czym jest Om? Om is the name of Krishna. Om to imię Kryszny. Yeah. Om iti aksharam. Om iti aksharam. 8th chapter, 13th verse, Krishna says. And the meaning of Om, it also our Goswamis have described in their Sandarbhas. Goswami opisali w swoich sandarbach znaczenie Om. A means Krishna, A oznacza Krysznę. U means Srimati Radharani, U oznacza siłę. pleasure potency, and M means Energię marginal, przyjemności. energy. M oznacza energię marginalną, graniczną. Yeah. So that's why we have Om in front of every mantra. Dlatego przed każdą mantrą mamy Om. And what do we do when you finish the yajna? A kiedy skończymy już ofiarę, to co robimy wtedy? No yajna can be completed until you recite Vishnu Samarpayami. Żadna ofiara nie jest zakończona, dopóki nie zakończono odpowiedniej mantry. So that was the key for me. I knew that the yajna is finishing. Potem zawsze mogłem poznać, że jagna się kończy. Because when you are sitting in yajna, you can't. Mother says you can't eat in the morning unless the yajna is finished. And I'm looking at when we will eat all these sweets and all these nice things. Kiedy chodziłem z mamą na takie ofiary ogniowe,
To zawsze się zastanawiałem, kiedy to się wszystko skończy, bo nie mogę jeść. And just like this boy sitting with her mother, I was also sitting, but the thing was I was not understanding any mantra. All I see is the fire going up, the flames, and he said, oh, something. Ja też siedziałem z moją mamą i widziałem tylko, jak różne rzeczy były wrzucane do ognia. And then I saw like, they are offering some more things and the fire is going more big. Potem wkładali tam do ognia więcej rzeczy i ogień się buchał większy. You see, that's why there is some reason why we don't have fire alarms installed in India. It will not work in India. Dlatego w Indiach nie mamy tych, jak się mówi, przeciwpożarowych czujników. Yeah. Nie zadziałało. Too much work will be for fire begin. Za dużo pracy dla straży pożarnej będzie. So then when I hear Vishnu Samarpayami, I would know that now the time the prasadam is going to be served. A więc kiedy była ta końcowa mantra wypowiedziana, to wtedy już wiedziałem, że nadchodzi czas, kiedy będą dawać prasadam. Yeah, because then they are saying that all this tapan is ultimately going to Krishna. So Krishna, we are offering this to you. Dlatego, że wszystko, co żeśmy do tej pory zrobili, jest ofiarowane Tobie, Kryszno. And when Krishna tushtam, Jagat tushtam. So when Krishna is satisfied, everyone is satisfied. A kiedy Kryszna jest zadowolony, wszyscy są zadowoleni. Okay, but now comes a question to all of you. Teraz jest pytanie do wszystkich nas. How do you connect your bodily activities like eating, sleeping, your job with Krishna? How do you Jak connect? łączycie Wasze czynności, jedzenie, spanie, Waszą pracę z Kryszną? Because Krishna is saying you have to connect at all three dimensions, or every dimension has to be connected with me. Dlatego, że Kryszna mówi, że na każdym poziomie należy połączyć swoje czynności z Nim. So how do you connect your job or business with Krishna? W jaki sposób łączycie swoją pracę, czy pracę z Kryszną? Hmm? We use the money earned by the job for Rezultaty naszej pracy przeznaczamy dla Kryszny. Okay, but then you are using the fruit of your activity. To jest użycie owocu naszej pracy. But how do you connect your job? Ale jak łączyć samą pracę z Kryszną? I mean, in another words, Krishna, does it matter for Krishna you are programming or you are driving an Uber? Is it important for Krishna? Czy to jest istotne dla Kryszny, czy jesteś programistą? Or let's say, so Krishna is saying I'm working, so okay, let's say I'm writing code. Powiedzmy, że ja piszę jakiś kod programowy. At the end of the month I can get salary and I can donate some money. No i dostanę jakiś zarobek i mogę poświęcić. But what if I die before getting a salary? Ale co jeżeli umrę przed otrzymaniem zapłaty? So it means I haven't connected my work with Czy Krishna. to oznacza, że nie połączyłem swojej pracy z Kryszną? So how do I connect that? Jak łączę to z Kryszną? So as you said, yeah, giving money is one thing, but how do you connect this activity of doing the job? Więc to, co powiedziałeś, tak, ale jak łączyć... Oh, yes, Mataji. Do all the activities, everything that you do, even the breath that you will take, by remembering Lord Krishna, and do it with your ethics and the honesty. Okay. Ja. Więc musisz wszystkie czynności wykonywać, myśląc o Krysznie. Do all activities thinking of Krishna. Yes. With every breath you should think of Z Krishna. każdym oddechem powinieneś myśleć o Krysznie. How many breaths do you remember Krishna right now? Not that way. I mean to say that we keep them always in our mind, and we But do that is activities. the question. How do you keep that? That is the question. Ale w jaki sposób utrzymać to pamiętanie o Krysznie w każdej chwili? Like some people say, for example, oh, if I remember in my mind, in my heart, Krishna, like you said, then that's what I should strive for, right? Remember with every breath. Więc jeżeli pamiętam Kryszne w swoim sercu czy w swoim umyśle, to jest właśnie ten punkt, do którego dążymy. So they say in this case that, so our question, so they say, why do you chant, for example, Hare Krishna loudly? You can chant also inside all the time. Ludzie czasami pytają, dlaczego intonujesz Hare Krishna głośno? Przecież to intonujesz w swoim umyśle. But then my question is that my mind runs everywhere. Ale jest sprawa tego rodzaju, że mój umysł
Weźmuje tu i tam. So when you say like with every breath we should remember Krishna, yeah, that's what Prabhupada is saying. With 24 hours chant Hare Krishna, remember God. Więc faktycznie, Śrila Prabhupada mówi, że przez 24 godziny na dobę z każdym oddechem But the trzeba question pamiętać is Krishna, ale how you do it. pytanie jest jak to. Because if you leave it on your mind, Jeżeli zostawisz sprawy swojemu umysłowi, it's like, so then my question is, why do you eat by your mouth? Cook your feast in the mind and eat it. no ale dlaczego nie ugotujesz uczty w swoim umyśle i zjesz w umyśle? It is very precise activity. To jest bardzo określona czynność. You don't say with every breath just think, oh, I'm eating nice gulab jamun. Actually, we will have gulab jamun today. So you don't think that, oh, I'm thinking Nie about rozmyślasz jedynie, że w umyśle będę jadł gula prawo. yeah. Your mind does not, you do it. Oczywiście robisz to. So what should we do to achieve this state? That's the question. Co powinniśmy zrobić, żeby ten stan osiągnąć? And we are working in 3 dimensions. I działamy na So we are connecting, for example, we are cooking for God. By this way we are doing bhakti activity, so we are connecting Więc it na to God przykład gotujemy dla Pana, for the pleasure of the Lord. to jest dla przyjemności Pana. If someone has to do some yajna, perform some yajna, that yajna also at the end is offered to Krishna. Powiedzmy, że ktoś spełnia ofiarę i na końcu to wszystko ofiarowane zostało Krysznie. But how you offer your bodily activities like bathing, brushing your teeth, Ale jak połączysz z Kryszną, jak ofiarujesz Krysznie mycie zębów, czy swoją or komorę, your job? swoją pracę? I mean, you can't, when you like Arjun, when Arjun was fighting, he couldn't say like with every breath Krishna, Krishna, because Tam he has to kto shoot. walczył, musiał wypuszczać strzały. The same, if you are driving on a road 160, Jeżeli ty na przykład jedziesz samochodem 160 na you can't say Hare Krishna, like chant and change the gears and like you will see, very fast you can bump someone, right? Możesz chcesz wjechać, jak będziesz się So you see how precisely Krishna is speaking? Ale tak dokładnie Kryszna mówi. He's asking, so my question is what shall we do in that time? How Więc can moje we pytanie connect jest, this? co powinniśmy zrobić, żeby to osiągnąć? Because if you will not connect them, then you will enter in the kingdom of Maya. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz w królestwie Mai. Krishna hai surya saman, Maya hai andhakar. Jahan Krishna ta nahi, Maya andhakar. If Krishna is not present, Maya will be present. Jeżeli Kryszna nie będzie obecny, będzie obecna Maja. So what do you think? Więc co myślisz? Co myślicie? No one, anyone? Oh. Nie wiem, czy dobrze rozumiałem, ale może po prostu ja jak idę do pracy, tak Aha. w 3 latach, When I go to ja job, próbuję swoją pracę robić w uczciwy sposób, porządny, na ile mi stać i jakby I try to work honestly. tak? Okay, so you try to work honestly. Nieważne co ja robię, ale to, It że ja does not matter what chcę I do zrobić to jak najlepiej i Ale tak, to żeby the to best. było dostateczne. for Krishna. But you try to do it for Krishna. Yeah? Próbujesz to robić dla Kryszny. Czasem tak mamy, nie chcę na przykład iść do Krishna pracy, didn't say to myślę, że Arjun, try to fight. Pójdę for dla me. Krishna. He's saying fight. Kryszna nie powiedział spróbuj walczyć dla mnie, tylko powiedział walcz. Precise. Dokładnie. Yes, yes. W drodze do pracy, albo nawet w samej pracy możemy nauczać o Krysznie. Okay. In our work we can preach. Czyli wykonujemy polecenie mistrza duchowego, prawda? Czyli Prabhupada też, który chciał, żebyśmy nauczali. We fulfill the order of spiritual master, Prabhupada. Okay, let me ask you, maybe I can break this question more better. Let me ask you, you are, let's say, living in a family, not everyone is devotee. Powiedzmy, że każdy mieszka w jakiejś rodzinie, nie każdy jest wielbicielem. Yeah? And you can't throw those people out from your home, in your family members, I tych ludzi nie możesz wyrzucić, swoich członków rodziny. because that's not a good social norm. To nie jest dobra norma społeczna. So let's say a woman, she have a father-in-law and mother-in-law and they are not devotees. Więc powiedzmy, że jakaś kobieta ma teścia, teściową, którzy nie są wielbicielami. Now how do you connect? So now she have to, for example, do some things for them. I powiedzmy, że musisz zrobić dla swojej rodziny coś. So how do you connect that thing? Jak łączysz te rzeczy? And if you say I will try to preach them and convert them to devotees,
Jeżeli spróbujesz nauczać ich zarówno wielbicieli, not everyone becomes devotee. to nie zawsze zadziała. And second is, in Shastras it said that if you have to preach in your home, don't preach yourself, let someone else preach. I nawet siostry mówią, że w swoim własnym domu nie próbuj nauczać. Prabhupada taught full world, Prabhupada powiedział cały świat, but he couldn't preach to his wife. ale nie był w stanie nauczyć swojej żony. She couldn't leave the tea. Ona nie była w stanie porzucić swojej herbaty. But he made the world leave what to say about tea. The world left intoxication. Ale cały świat porzucił intoksykację i inne rzeczy dla jego nauk. So how do you connect that? Więc jak to połączyć z Kryszną? But what do you do? Co robicie? It's a strange question. I mean, the same thing happening when you are going to work. The same thing is happening. Ta sama rzecz się dzieje, kiedy idziesz do pracy. You are doing some work for someone. So what do you do? Więc co robicie? You think of Krishna chant. Okay, we think of Krishna, we chant, but we have to do some. So if you are pressing their feet, you are thinking of Krishna and chanting. That's what you need to do. Więc robimy różne rzeczy, tak jak pasujemy swoje stopy i intonujemy. Okay, so in this way you have connected your one dimension to the God, yeah. That is Jest to połączenie na jednym poziomie z Bogiem. But the physical activity, how you have connected, how the pressing of the feet of your, let's say, father-in-law is connected to God. How? Ale w jaki sposób masowanie stóp teścia może być połączone z Krishną? So yeah, Prabhu is right that in one level we can think of Krishna. Możemy Okay, myśleć o Krishnie. but the question is the physical action you are doing, how you connect it to Krishna. Jak to połączyć z Krishną? No, każdy człowiek, czy każda dusza, każda żywa istota to jest jakby cząstka Krishny, prawda? Służymy też tym Every living entity is a part of Krishna. Yeah, but Hiranyakashipu was also part of Krishna, and Ravan was also Hiranyakashipu i Ravana też byli. part of Krishna. And according to this point, then people started this philosophy in India actually. W Indiach ludzie na bazie tego punktu stworzyli filozofię. And Prabhupada said we should take the shoe and kick on their face. Prabhupada said, not me. And they say service to the mankind is the service to the God. Są tacy ludzie, którzy mówią, że służba dla ludzi jest służbą dla Boga. No. Because Prabhupada said that's where it is written in the Shastras. Gdzie to jest napisane w Shastrach? So how do you think that? You think that this is part of Krishna's, I'm massaging his life and it's going to Krishna? It's not Krishna's life. You are massaging. Nie, jeżeli masujesz stopy teścia, a nie Kryszny, to w jaki sposób to połączyć z Kryszną? So what do you think? Co myślicie? Że siostry nakazują okazywać szacunek starszym członkom rodziny, więc powinniśmy być The Shastras tell you to respect all the family members. Yes. And we agree. Zgadzamy się z tym. But we are asking, but Krishna is saying connect everything. 24 hours you have to connect with me. Ale Krishna mówi, połącz ze mną 24 godziny na dobę, wszystko ze mną. Yeah. That is Krishna consciousness. To jest świadomość Kryszny. You have to do everything for Krishna. Musisz robić wszystko dla Kryszny. Krishna didn't say, that's why Krishna is not saying us don't respect the elders. No, he's saying respect, but Krishna mówi tak, oczywiście szanuj starszych, do it in a way which it will be linked to me. ale rób to w sposób, który będzie ze mną połączony. And this is the art of Krishna consciousness. I to jest sztuka świadomości Kryszny. If we don't know, then we will become sense gratified. Jeżeli tego nie wiesz, czy nie wiecie, będziemy zadowalamy zmysłu. Yeah, like my grandma. Jak moja babcia. I was telling her, chant this Mahamantra Hare Krishna. Mówiłem jej, intonuj to Mahamantrę Hare Krishna. Actually, that time I was small. I just say, why don't you take the name of the God on the beads? Yeah. Byłem wtedy mały i pytałem ją, dlaczego nie intonujesz imię na korale. She said, but I watched Mahabharata Ramayana on Doordarshan that time, the television. Ona powiedziała, ale ja oglądam Ramayanę, Mahabharatę. And you all are like small Gopal running in the home. A wy wszyscy jesteście jak takie małe gopale. I'm in bliss. I była cała zadowolona. Where was the bliss?
I saw her getting frustrated so much. Widziałem, jak ona wielokrotnie była sfrustrowana. And she was also afraid that what if she will not, if she will lose her money and property, what will happen? I ona wielokrotnie się zamartwiała, co się stanie, jak straci. So that was not connected to God. I to nie było połączone z Because Krishna is saying, if you are working for me, you will be never fearful. Dlatego, że Krishna mówi, kiedy pracujesz faktycznie dla mnie, wtedy nie będziesz miał tych lęków. Okay, so let's understand what Krishna is saying in this verse. A więc zrozummy, co Krishna tutaj mówi w tym. For example, right now the kids, we want silence, right? But the kids are talking. Powiedzmy, że chcielibyśmy mieć ciszę, ale dzieci gadają. So if you want this room to be silent, what you have to give instruction which will be different for the different level of people. Więc dla różnych osób, będących na różnym poziomie, musimy dać różne instrukcje. So how do you make kids silent? W jaki sposób uczysz dzieci? You engage them in some other activities. Musisz zaangażować ich w jakieś inne So that's why you see, nowadays they give them cell phones. Na przykład dzisiaj dają im telefony komórkowe. Yeah, they start playing in cell phones and kids are engaged. Dajesz dzieciom telefon komórkowy i That they will be silent. jest cisza, spokój z nimi. But now if I say we have to keep the woman silent, Ale jeżeli ja bym powiedział, musimy uciszyć kobiety, then you have to make them sit far away from each other. to powinny siedzieć daleko od siebie. Or maybe with their husbands better. Albo lepiej koło swoich mężów. Because when the women are together, they will talk. Bo kiedy kobiety są koło siebie, to z reguły rozmawiają. Not I am saying. To nie ja tak mówię. My mother was saying, quoting the Niti Shastras to me. To mi mówiła moja mama, cytowała Niti Shastra. I asked her, I said, why you talk so much with my chota, with my aunt, right, my masi. She was coming and they were talking all the time. Pytałem ją, to 3 in the dlaczego tak mornings. z moją ciocią rozmawiasz, kiedy ona przyjdzie, ciągle rozmawiacie. And I said, don't you feel tired? Nie jesteś zmęczona? You will not understand. To nie rozumiem. The pleasure of talking one woman with another. Przyjemność, jaką kobiety czerpią z rozmów między sobą. And if I will say that, so you see, the instruction is different for different level. A więc są różne instrukcje na różne poziomy. And the same, if there is an animal dog barking, you give him snack and he will be silent, A right? więc kiedy pies szczeka, dajesz mu coś do zjedzenia i się uspokoisz. So you see, the goal is same. We want everyone to be silent, Więc cel jest ten sam, chcemy, żeby był spokój, but the implementation is a bit different. ale zastosowanie czy wprowadzenie tego w życie jest. So our goal is that we want to remember Krishna, we want to serve Krishna. Więc naszym celem jest pamiętać Krysznę, służyć Krysznie. But the implementation, according to the circumstances, will be different. Ale zastosowanie stosownie do okoliczności będzie różne. Yeah, like we said, with the job we can connect with God by offering the money. Yeah. Na przykład jak było powiedziane, naszą pracę można połączyć z Kryszną, ofiarowując zarobione pieniądze, But the activity of job, how do you connect with Krishna? ale jak połączyć samą czynność pracy z Kryszną? I mean, you have to understand first the principle. Trzeba najpierw zrozumieć zasadę. You can't connect anything material directly to Krishna. Materialnych rzeczy nie można połączyć z Kryszną. I mean, Krishna has nothing to do if you are working as a doctor or you are working as a seller or you are working as a Kryszna nie ma nic wspólnego z tym, jeżeli jesteś pracujesz jako pielęgniarka, sprzedawca, czy ktokolwiek, czy ktoś tam. Otherwise, there will be a chapter in Bhagavat-Gita. Byłby w przeciwnym razie taki rozdział w Bhagavat-Gicie. Krishna will say that you do this job and then you will earn this much money, do this and you will earn this much money. Podejmij taką pracę, a zarobisz tyle i tyle pieniędzy. Have you seen any advice like this in Bhagavat-Gita? Czy widzieliście takie porady w Bhagavat-Gicie? Why? Because God has no interest. Nie, bo Bóg się tym nie interesuje, takimi sprawami. You are thinking, I'm working in this. Like God is like, why you, this is, I have no interest what you are doing in your job. Whether you are driving Uber or you are running a Boga nie multi-billion interesuje, dollar czy jaki rodzaj pracy wykonujesz. Yeah. So now the thing is, but we need to. So God is not interested in our job, but we need to learn the art of connecting our job to the God. Więc Boga nie interesuje, jaki rodzaj pracy wykonujemy, ale my musimy nauczyć się, jak tą naszą pracę połączyć z Bogiem. Yeah. So, but the thing is, you have to do the material work in this way. Więc materialny świat, Material work, the work which you are doing in the material work or in material work, you have to do in this way that it will not disturb your devotional activities. więc czynności
jakie wykonujemy w tym materialnym świecie, nie powinny wchodzić w konflikt z czynnościami duchowymi. Like for example, you can say, oh, I'm going to job, but I'm going doing it for Krishna because I connect with Krishna. But that doesn't work. It is material thing. The same like bathing. You cannot say I'm bathing because I'm bathing for Krishna. So you can bathe full day then. Right? Nie można powiedzieć, że ja teraz się kąpię dla Kryszny i będę się kąpał cały dzień. Yeah. Or you can say, oh, I'm sleeping for Krishna. O, będę spał teraz. Then sleep 10 hours. Why you are sleeping? You know, you can then you will say, oh, I sleep 10 hours because I sleep for Krishna. No to będę spał teraz 10 godzin, ponieważ śpię dla Kryszny. That will be ridiculous. To jest śmieszne. You all agree? Zgadzacie się? Yeah. So it means all of you are reading Bhagavat-Gita now. Czytacie Bhagavat-Gitę. So what can we do? In one case, like Prabhu said that you can offer the food to God like money, so you offer the fruit to the God. To jest wolne, że można ofiarować Bogu jedzenie, na przykład jakiś owoc. Because we can't directly link our activity to God, so we are offering the fruit. Ofiarujemy owoc, dlatego że nie jesteśmy w stanie ofiarować. And the second option is you minimize your Drugą opcją jest to, że zminimalizujesz swoje, time. You save the time. oszczędzisz czas. Right? That's how Prabhupada said do the needful. Dlatego Prabhupada powiedział, róbcie tylko So basically, you are earning that much which is sufficient for you to run your family, and that's it. A więc zarabiasz tylko tyle, jest potrzeba do utrzymania rodziny i to wystarczy. Yeah, and then you save the time and you can engage it in God's service. I zaoszczędzisz w ten sposób czas, który poświęcisz na służbę Bogu. Yeah, because you have to work, otherwise how you will maintain your body. Ponieważ pracować musisz, bo musisz utrzymać ciało. Yeah, but you minimize. Ale zminimalizuj. Yeah. So there are three ways to link. A więc są trzy sposoby na połączenie. Link the activity, Połączenie czynności. like we cook for God, so Gotujemy dla Boga. we link the fruit. Owoc naszej pracy. Yeah, and then we can create the circumstances Albo stwarzamy okoliczności, which are favorable for the service of God. które są sprzyjające dla służby dla Boga. So coming back to this example which I said that you have a person in a family and you have to serve this person is not a devotee. Więc wracając do tego przykładu, że mamy wrażenie jakiegoś członka rodziny, który nie jest wielbicielem Kryszny. Yeah, and I asked how can you link this to Krishna? Jak możesz to połączyć z Kryszną? Because if you don't serve your father-in-law, they will say, look, what type of people, they don't even respect the social law. No bo nie możesz tego zaniedbać, bo ludzie zaczną mówić, że nie przestrzegasz nawet normów społecznych. And Prabhupada said, a devotee is a gentleman. A Prabhupada powiedział, że wielbiciel jest gentleman. When you see a devotee, you want your kid to become a devotee. Because you see so nice he is. Więc jeżeli zobaczysz wielbiciela, on jest taki wspaniały, to będziesz chciał też tak wyglądać. So let's say, so how do you connect this activity of serving them? Więc w jaki sposób połączyć te czynności służenia tym członkom rodziny? Yeah, so for example, they say clean my room. Okay, like Prabhu says, we can remember Krishna. Możemy pamiętać Krysznę, But still, the activity which we are doing by body, how do we connect that? ale sama czynność naszego ciała, jak to połączyć? So the thing is that you should do it in such a way that it will not create hindrance in your service to God. Więc należy to robić w taki sposób, aby nie spowodowało to kolizji z czynnościami dla Boga. Basically, if you don't clean it right now on the time, then when you will be chanting, they will say, hey, daughter-in-law, my room is not clean. Nie, jeżeli na przykład nie posprzątasz czegoś w pokoju na jego tam prośbę czy polecenie, a będziesz ignorował, to od razu ci ktoś do ciebie przyczepi, że teraz nie zrobiłeś tego, co byłeś poproszony. Then you have to stop your japa and this. Musisz zrobić, przerwać japa i perowanie i zrobić. So you try to do it in this way that it will not, it becomes favorable for bhakti. A więc stwarza się taką sytuację, która będzie korzystna dla procesu bhakti. Yeah, so if you are doing it nicely, then they will not disturb you so much and you can do your Jeżeli wykonasz te swoje obowiązki dobrze, to wtedy te osoby nie będą cię niepokoić. So now you are indirectly, you have linked it with God. A więc w sposób pośredni połączyłeś te czynności z Bogiem. You understand? Rozumiecie? Maya sarvani karmani. Okay, so now we connected
everything with okay, so we are cleaning God, we are making we are cleaning the room and thinking about God and A więc sprzątamy jakieś pomieszczenie, myśląc o Bogu, or maybe not thinking about God. albo nie myśląc. Maybe we are thinking that again this person is not a non-devotee, from where he's end up in my family, again I have to serve this, waste of time. Albo może pomyślimy sobie, że ta osoba nie jest wielbicielem i ja teraz marnuję tutaj czas. So you can try to clean the room fast, Więc możesz postarać się posprzątać ten pokój szybko. but what should be our attitude? What should be our attitude? Ale jaką powinniśmy mieć postawę? Because the thing is, Prabhupada said this is Krishna consciousness. Ponieważ Prabhupada powiedział, że jest to świadomość Krishna. The consciousness with which you are doing the activity, that is very important. Świadomość, z jaką wykonujemy daną czynność, jest istotna. That's why work is important, but the consciousness with which you are doing the work, that is very important. Dlatego ważna jest praca, jaką wykonujemy, ale świadomość, z którą tą pracę wykonujemy, jest też bardzo istotna. Yeah. So, for example, if we are cooking for the God and we think, okay, add onion and garlic, add very fast because I'm hungry and eat and offer it. Like this is. Do you think Krishna will accept that? Więc powiedzmy, że chcemy szybko ugotować dla siebie i tam dodamy czosnek, cebulę i tak dalej. Myślicie, że Krishna to przyjmie? Yeah. Or if someone asks you, for example, oh Prabhu, please cook the Sunday feast. Albo ktoś powie, poprosi Prabhu, czy możesz ugotować służbę, ucztę na niedzielę. And then you say, oh, I have to come from another city. A wtedy mówisz, a ja muszę przyjechać z innego And I have miasta. to cook here. Muszę ugotować tutaj. Really, so he's doing the cooking, but his consciousness is not right Więc consciousness. ktoś może wykonywać tą czynność, ale z niewłaściwą świadomością. He is frustrated inside. Jest frustrowany. And do you think Krishna will accept that? Myślisz, że Krishna to przyjmie? Bhav Grai Janardana. Krishna takes your bhav. Bhav means Nastrój. nastrój. Yeah. Krishna przyjmuje twój nastrój. Yeah. So I mean, and the same thing. We wake up every morning. We chant. Więc każdego ranko, kiedy się budzimy, intonujemy. If you don't chant, try it. It's free of cost. It doesn't harm, and it's the best thing you can Jeśli do nie in the morning. intonujesz, spróbuj. Jest to darmowe, bardzo korzystne And it have a very high review. I ma bardzo wysokie notowania. Every acharya have given is it 5-star rating, Każdy acharya dał intonowaniu 5 gwiazdek. right? And it works phenomenally. I działa fenomenalnie. And even kids love that. Prahlad Maharaj, Nawet dzieci to robią. Dhruv Maharaj, Prawa Maharaj, Dhruva Maharaj right? They were very successful. odnieśli wielkie sukcesy. And even the people who are too late to join, like Ajamil, I nawet ludzie, którzy za późno przyłączyli, tak jak Adami, and they sang full life, I can get no satisfaction. i całe życie nie mogli uzyskać satysfakcji. But by chanting the name of God, Ale they dzięki got panowaniu satisfaction. świętego imienia Pana, So we very much recommend you try this process. więc my rekomendujemy, spróbujcie ten proces. Some of you might be afraid when you will chant, Niektórzy z Was mogą się obawiać intonowania, because you will meet yourself, bo spotkacie się, because you will hear the constant radio 98 point some FM running in your inside, which is saying, did you did that work, did you did that thing, what will happen to your visa, what will happen to your bo job. usłyszycie tą stację radiową, na której nadaje Wasz własny umysł. Czy już masz tą wizę, czy załatwiłeś tą sprawę i tak dalej. Yeah, so when we are chanting, we are chanting, so we are pronouncing Mahamantra, so A kiedy intonujemy, kiedy wymawiamy święte imiona, fizycznie, ustami, yeah, sometimes we are also listening. czasami słuchamy, We are actually trying to listen every time. próbujemy słuchać. Yes, but what about okay, you are chanting the Mahamantra, you are pronouncing it, you are hearing, I mean at least audibly you are making it. Więc wydajemy ten dźwięk Mahamantry, staramy się słuchać, But what about your feelings? ale co z uczuciami? Feelings, are they linked with Krishna? Czy są one połączone z Krishną? People usually feel, oh, Krishna is so nice when they lie on the sofa. Get a Krishna book. Ludziom Krishna bardzo podoba, zwłaszcza kiedy leżą na sofie. I mean, then they are feeling Krishna is all attractive. Wtedy oni czują, że Krishna jest wszechatrakcyjny. But when they are chanting, Ale kiedy intonują, oh, patrzą na zegary, 1.5 hours, still this many rounds. półtorej godziny, a tylko dopiero tyle, no. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. What's going on? Slow down, slow down. Spokojnie, zwolnij. Or otherwise, oh, again I have to wake up
it's Mangala and again I have to wake up, I don't sleep and at 4 o'clock I have to wake up, do Mangala and chant. O, niewyspany jestem, a muszę wstać o 4 i szanować. But when they are going to sleep, then they have this Krishna book and they are saying, oh Krishna so nice. Ale kiedy idą spać i czytają książki Krishna. So you see, sometimes our words are linked, sometimes our actions are linked, sometimes our feelings are linked. Więc czasami nasze słowa są połączone z Krishna, czasami nasze czyny, czasami nasze uczucia. But the thing is, Krishna is saying you have to align all of these three things. Ale Krishna mówi, że te wszystkie 3 rzeczy muszą być w jednej Yeah. linii. So that's why we need training. Dlatego potrzebujemy treningu. Yeah. Otherwise you will get stuck in the world. Bo inaczej utkniemy w tym świecie. You will chant and you will just get struck in the words of Mahamantra. You will struck in the words of. You will be just thinking about pronouncing it clearly, but lose the essence of Mahamantra. Dlatego, że jest taka obawa, że będziecie skupiali się na samym wymawianiu świętych imion, ale nie będziecie myśleć o tym. It's like you are. Mechanicznie. Yeah, like robot. Hare Krishna. Jak robot. Yeah. But Krishna is saying, or you will cook and it will not Albo make będziesz sense. na przykład gotował. And you will forget Krishna. So Krishna is saying here 4 things. So first he is saying that what you have to do. Więc co masz zrobić? Pierwsza sprawa. Sannyas. Sannyas. Oh, now all of you will think, what? I have to leave my husband. He's taking sannyas. Myślicie teraz, muszę teraz zostawić swojego męża. No. Krishna is saying that you have to, when you are doing the work, you have to leave the false ego. Nie, sannyasa oznacza, że kiedy wykonujesz swoją pracę, musisz porzucić swoje fałki. Ahankar vimuratma kartaham. You have to basically, when you are cleaning the room, coming back to the example of this family. Wracając do przykładu tej rodziny, więc kiedy sprzątasz pokój. So when you are cleaning, you are thinking that, okay, I'm doing the activity of cleaning, but actually it's ultimately carried out by Krishna. No, robię te czynności, ale ostatecznie jest wykonywane to przez Krishna. That's true. Prawda? Right now you are hearing. Teraz słuchacie? Are you hearing? Czy wy słuchacie? Or God is hearing? Czy Bóg słucha? Because of whom you are hearing? Z powodu którego wy słuchacie? If you don't have super soul inside you, gdybyście nie mieli duszy najwyższej w sobie, you will not be able to hear. nie bylibyście w Just stanie like a słyszeć. person who have a machine in his ear. Tak jak osoba, która ma aparat słuchowy. If the machine is gone, Bez aparatu słuchowego he is not able to hear. nie słucha. He have the ear, Ma ucho, but he can't hear. ale nie słyszy. So Krishna is that's why when you are doing any activity, now you know that ultimately Krishna is doing it. Więc kiedy wykonujesz jakiekolwiek czynności, wiesz, że ostatecznie robi je Krishna. Yeah, it doesn't mean that Krishna is responsible for your mistakes. Nie oznacza to, że Krishna jest odpowiedzialny za twoje. It means you should not have this ego that I am doing this work. No, if Krishna will not give you the power, the intelligence, you will not be able to do it. Ale nie należy mieć takiego fałszywego ego, że to ja robię. Bez Krishna inteligencji nie byłoby to możliwe. Now, so Krishna has given you intelligence, you can use it in a wrong way or in a right way. Krishna has given you freedom for that. Więc Krishna dał ci inteligencję, którą możesz użyć właściwie albo niewłaściwie. Masz taką wolność. Yeah, so remember this in practice. Więc pamiętajcie to w praktyce. Yeah, and if you remember this, then we will not commit any offense. A jeżeli będziemy o tym pamiętać, to nie popełnimy żadnej obrazy. Yeah, so if you keep track of your mind where he runs, Jeżeli zobaczycie, gdzie ucieka wasz umysł, you will see he's like a child, right? Running here, there. zobaczycie, że on jak dziecko, która. No, but that's okay. That's how our mind is also. Tak właśnie działa nasz umysł. Yeah, our mind also run like this. Nasz umysł również jest. One time this, one time this, one time this, one time. Raz to, raz tamto. Yeah. So this is you have to understand. To należy zrozumieć. Yeah. Now the second thing is Krishna is saying that sannyas chetasa. Druga sprawa, Krishna mówi, sannyas chetasa. Yeah. So chetasa is you should understand that God is also with me. Powinieneś zrozumieć, że Bóg jest również we mnie. You should be conscious about this. Powinieneś tego być świadomy. Upanishads are saying he is far and he is close. Upanishady mówią, że on jest daleko, ale jednocześnie bardzo Tad blisko. dure tad vaantike. Yes, and he is far, but he is also very close to you. Jest daleko, ale i blisko. So now imagine you have CCTV camera 24-hour monitoring you. Wyobraź sobie, że jakaś kamera cię śledzi 24 Usually, you know, people become so conscious if you say the camera is recording, they are like sitting straight and Kiedy ludzie są świadomi, że ktoś ich obserwuje przez kamerę,
siedzą prosto. So when you are going to your work, just remember that no, Krishna is with me and he's watching everything. Więc kiedy idę do pracy, możemy pamiętać, że Krishna mnie obserwuje. Yeah. So then you will think about that you are doing this work for Krishna. I będziesz wtedy myślał, żeby wykonywać tą pracę. Why? Dlaczego? Because Krishna is helping you to do so many things. Dlatego, że Krishna pomaga ci zrobić tak wiele różnych Imagine a person who is helping you in all dimensions of your life. Tak? He is helping you in all dimensions of your life. Wyobraź sobie, że Krishna pomaga ci na wszystkich platformach. Don't you want to serve him? Czy nie będziesz mu służył? You want to serve him, right? Yeah. So then Krishna is saying that's why sannyasa adhyatma chetasa. And second is he's saying nirasir. Nirasir means Dalej Krishna mówi, but you have these desires. ale masz te pragnienia. Yeah, that I did the service for God. I'm doing everything. I'm aware that Krishna is inside. Wykonuję te czynności dla Boga, jestem świadomy, że On jest wewnątrz. At least I'm trying to be aware. Przynajmniej próbuję. So now Krishna, but I can at least ask him peace and happiness. Więc mogę przynajmniej go poprosić o spokój i szczęście. But Krishna is saying nirasa, no, don't desire anything. Ale Krishna mówi, nie pragnij żadnego owocu. You will say, Prabhu, are you like want to kill us? What shall we go in madhouse? Like what shall we Co, do? chcesz nas zabić? Mamy oszaleć? Like we are doing devotional service and can't we ask Krishna about peace? Pełnimy służbę oddania i nie możemy poprosić Or, o you know, spokój. what is that? O co chodzi? We need some shanti. Potrzebujemy spokoju. But Krishna is saying nirasir, no. Ale Krishna mówi nie. Why? Dlaczego? Let's read fast the purport. Nirasir means that one has to act on the order of the master but should not expect fruitive result. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. This is the real purport of my or unto me. And when one acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim proprietorship over anything. This consciousness is called nirmama, or nothing is mine. Nirasik oznacza, że należy działać z rozkazu mistrza. I nigdy nie należy rościć sobie pretensji do rezultatów takiego działania. Kasjer może liczyć miliony dolarów dla swojego pracodawcy, lecz nie przywłaszczy sobie ani centa. Podobnie należy zdać sobie sprawę z tego, że nic w tym świecie nie należy do nas, ale wszystko jest własnością najwyższego Pana. Takie jest prawdziwe znaczenie słowa mai, czyli do mnie, dla mnie, albo dla mnie. Jeżeli ktoś działa w takiej świadomości Kryszny, z pewnością nie uważa się za właściciela czegokolwiek. Taka świadomość nazywana jest nirmama, czyli nic nie należy do mnie. Yeah. So Prabhupada here is giving an example of a cashier. Więc Prabhupada daje tutaj przykład kasiera. That cashier can count millions of dollars, On liczy miliony dolarów, but he's not claiming any proprietorship over this. ale nie czuje się właścicielem, nie rości pretensji do tego. How cashier is able to do such thing? Jak on jest w stanie to robić? Fast. We are. How do you think that he's able to do his job? Because he has fear. How is he detached? He has fear of the punishment. Or the, Okay, but he can be a smart cashier. He can use smart gadgets to steal the money, and he will not be caught. On może być sprytnym kasjerem, który postara się wybrać niezauważenie. because he knows that that money does not belong to him. He's in the On nie knowledge pragnie that- tych pieniędzy. He's not desiring this money. But my question is, what is making him to not desire this money? How? Co powoduje, że on nie pragnie? Because he's in the knowledge that he knows that this money does not belong to him, it belongs to someone else. It is just his duty to count it and kill He's it. satisfied. He's satisfied by which? By his constitution. Of that he's a cashier? No, as a servant of Krishna. Okay. So the question is, how do you link this with this cashier example? Why Prabhupada is quoting here this example of Krishna? Then Prabhupada could say anyone else. Why is saying about cashier? No, because he's counting not his money. Yes. So which means He's that the proprietor. he is not the proprietor. But the thing is,
there is something more into it. He's not proprietor. We also know we are not proprietor. My też wiemy, że nie jesteśmy właścicielami, We are not proprietor of this body. nie posiadamy tego ciała. But can anyone raise the hand in this room saying that, yeah, I am not the proprietor of this body and I only use it for Krishna service? Okej, czy jest w stanie tutaj ktoś powiedzieć, nie jestem posiadaczem tego ciała i użyję je tylko w imię dla Kryszny? You are not proprietor. I mean, this body is not given. Nie jesteśmy You haven't built właścicielami. it. Dostaliście to So ciało. why are you not satisfied? Dlaczego nie jesteście zadowoleni? You don't have fear of God? Nie obawiacie się Boga? So we don't know. We read Prabhupada books that we have the constitution position. We still are ignorant. So, but why this cashier is able to? You see the cashier go in the bank, Idziesz do banku i widzisz kasjerów. and how come it works so fast? Jak to jest, że to działa? And why it is working so slow for us? Dlaczego w jego przypadku działa, a w In another words, what should we add? co trzeba dodać? So Prabhupada, yeah, Faithful and the honesty, and considering that this is my role, I have to do this. Like faithful that. and honesty, okay? Szczerze, uczciwie. Non-attachment. Not attachment. No zapraszam. But then the question is, how do you get this detachment? Więc pytanie jest, w jaki sposób osiągnąć This is the question. ten brak przywiązania. To jest praca. Jeśli się pracuje, to ktoś ci za tą pracę płaci. Więc jeśli ktoś ci płaci, to nie musisz kraść. Okay. You get paid. But he can make twice as money by stealing. Ale on może zarobić więcej, jeżeli jeszcze ukradnie. And also I will tell you something more. Powiem ci jeszcze coś. In the past, W przeszłości. I don't know in Poland, but in India, Nie wiem jak w Polsce, ale w Indiach we have these cashiers. mieliśmy takich kasjerów. And his grandfather was cashier, his father was cashier, his son was cashier. Jego ojciec był kasjerem, dziadek był kasjerem, też został. And no one even steal even one zloty. I nikt nie ukradł nawet złotówki. How they all were so honest. Jak oni byli tak uczciwi? There is not only salary is there. There is something more. Nie tylko pensja, jest jeszcze, ale coś jeszcze. Loyalty. Loyalty, okay. Lojalność. Interim peace. What's that? Interim peace. Internal peace, okay. Wewnętrzny. I don't saw those cashier were peaceful. Peace is you know, they make a piece of sandwich and eat to get the peace. I mean, have you seen any person like this? Widziałeś kiedyś Show me one person. Pokaż mi taką jedną osobę. Right? It is the trusteeship feeling that he is having. This is key, yeah? She said trust. Trusteeship. Zaufanie. So where the trust happens? Gdzie to zaufanie się In pojawia? relationship. W związkach. Those people, those who were cashier, they were actually treated as part of their family. Dlatego, że ci, którzy byli tymi kasjerami, byli traktowani jako część rodziny. They will come home and they will be given prasadam and they will be treated as family. Przyjdą do domu, dostaną prasadam, do That's, traktowania jak rodziny. that's why he's not stealing. Dlatego nie kradnie. Because you know that they treat us as our family members. Dlatego, że wiedzą, że będą traktowani jak członkowie rodziny. So if you, okay, you are right now not feeling that Krishna is my family, but it doesn't mean Krishna have rejected you. Krishna think all of us are his family members. Możecie nie myśleć, że Krishna jest naszą rodziną, ale Krishna nas nie odrzucił. Dla Niego jesteśmy rodziną. So that's why when you are doing anything, you should think, oh, Krishna treat me as a family member. Dlatego powinniśmy pamiętać, czy rozumieć, że Krishna potraktował mnie jako członka rodziny. And now you will not like to abuse things. I teraz nie będziesz chciał użyć rzeczy. Why? Because you have trust. Dlaczego? Bo jest zaufanie. And it's not fear. I to nie jest strach. And it's not because Krishna is giving you peace. I nie dlatego, że Krishna daje Ci spokój. No, you are doing it out of this relation. We have family relationship. Robisz to z powodu relacji rodzinnych. That's why we don't ask peace and happiness to Krishna. Dlatego nie prosimy Krishny o szczęście i spokój. Krishna will give this to us. Krishna da nam te rzeczy. But we are not working for that. Ale my nie działamy Just like a specjalnie. cashier. Tak jak kasjer. Yeah? And the last thing Prabhupada is saying, and if there is a reluctance to execute such a stern order which is without consideration of so-called kinsmen in the bodily relationship, that reluctance should be thrown off. In this way one may become Vigata Jwara, or without feverish mentality or lethargy. Everyone according to his quality and position has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described above. That will lead one to the path of liberation.
Jeżeli istnieje jakaś niechęć do wypełnienia tak surowego rozkazu, bez brania pod uwagę tzw. pokrewieństwa cielesnego, ta niechęć powinna zostać odrzucona. W ten sposób można stać się Nidata Dżwara, czyli wolnym od gorączkowej mentalności i rozpałości. Każdy odpowiednio do swojej mentalności pozycji ma do wypełnienia jakiś szczególny rodzaj pracy i wszystkie takie obowiązki można wypełnić w świadomości Kryszny, jak to opisano powyżej. To prowadzi do ścieżki wyzwolenia. So Vigata Jwara means fever. Vigata Dżwara oznacza gorączkę. Yeah, what type of fever we have? Jaki rodzaj gorączki mamy? Material fever. Materialną gorączkę. Enjoyment. Zadowolenie. So that's why Prabhupada is saying that you have to follow rules and regulations, Dlatego Prabhupada mówi, że należy przestrzegać like military. zasad jak w wojsku. Mangala Arati means Mangala Arati. Mangalarati oznacza Mangala. It doesn't mean Mangala Arati means you wake up at 10. Mangalarati nie oznacza, że budzimy się And why? Someone will say, oh Prabhu, you are saying about Mangala Arati, you are chanting 16 rounds, but you know, I took the vow in front of deities, but I don't chant tomorrow 16 rounds, I just chanted 15 rounds. I woke up, I am not dead, I still get my food. So why are you saying that, you know, we should follow these rules and regulations? Dlaczego powinniśmy, ktoś może powiedzieć, dlaczego mamy przestrzegać tych wszystkich zasad? Ja tego nie robię, a i tak dostaję swoje jedzenie. I thought that I would die, but look, everything is going good. So it's you can relax a bit, chill. Myślałem, że umrę, a tymczasem żyję, wszystko dobrze, więc możesz trochę wyluzować. No, Prabhupada is saying you have to follow it like military. Ale się Prabhupada mówi, nie, musisz Why? jak dyscyplinę wojskową. Why? Because, okay, the next day when you didn't chanted your rounds or didn't wake up for Mangala, okay, you are not dead. Oczywiście, jeżeli jednego dnia nie wymantrowałeś swoich rund albo nie poszedłeś na Mangalarati, to nie umarłeś. But what happens when you don't take your diet properly? Ale co się stanie, jeżeli nie będziesz jadł prawidłowo? 1 day, 2 day, 3 day, 4 days. Drugiego, trzeciego, piątego dnia. Then what will happen? Slowly you will become weak. Powoli. And one day some virus will come which will get you. I któregoś dnia przyjdzie wirus, który cię złapie. The same is Maya. To samo jest z Mają. You will become weak from inside. Staniecie się słabi w środku. Your determination, enthusiasm will go. Wasz entuzjazm i You will become determinacja hollow. opadną. Będą pusty, będzie pusty. So that's why you have to follow these rules and regulations as military rules. Dlatego należy przestrzegać tych zasad, jak dyscypliny. So that's why Prabhupada said, if you want to take that fever down, you should follow the rules and regulations of bhakti. Dlatego jeżeli chcesz tą gorączkę materialną obniżyć, dlatego Prabhupada mówi, że musisz przestrzegać zasad. People are discussing today, oh, you know, this is not important, that is not important. No, Prabhupada, whatever he said, that's important. That's a bottom line. Cokolwiek się Prabhupada powiedział, jest to ważne, to jest po prostu nasza podstawa, ważna. And you see, that's why the life of those people, what? They 20, 30 years chanting, have no taste for chanting, no taste for waking up. Still taste in sense gratification so much. A widzimy u takich osób, które po 20-30 lat praktykują proces, ale nie mają już smaku, nie ma entuzjazmu. I mean, look at the story that this is the last thing and we will finish the lecture. The story my Guru Maharaj, he was sharing in a class. Jeszcze jedna rzecz i zaraz kończymy. Mój Guru Maharaj powiedział... So what happens? I mean, sannyasi in ISKCON, don't you think they read Bhagavat-Gita? Co oni nie czytają Bhagavad-Gity? Don't you think they heard the Prabhupada lectures? Nie usłyszeli wykładów Prabhupady? Don't you think they chant their rounds? Czy nie mantrowali swoich rund? But what happened? Ale co się stało? When Prabhupada gave these 11 sannyasi, most of them fell. No, kiedy Prabhupada dał tych 11 sannyas przyznał, większość z nich upadła. Why? Dlaczego? Because, so my Guru Maharaj, he asked one of his god brother. Mój Guru Maharaj zapytał jednego ze swoich braci He duchowych. said, what happened in reality? Co się stało w rzeczywistości? And he said I powiedział, that I was building these temples and doing so much service. robiłem to świątynię, budowałem, wykonywałem mnóstwo służby. And then I start to think that a bit of illicit sex will not hurt. I wtedy pomyślałem sobie, że odrobina nielegalnego seksu nie zaszkodzi. And what happened? I co się stało? He stopped following the Przestał, rules and regulations. przestał przestrzegać zasad. With small things, Zaczyna się od małych rzeczy, everything, a potem one urosły and he fell down. i upadł. So that's why please follow rules and regulations. Dlatego proszę przestrzegać zasad. Make as in military. Jak w wojskowej dyscyplinie. Or otherwise you are cheating yourself. W przeciwnym razie oszukujecie się. Yeah?
Okay, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. We started late, so that's why I don't know we have time for questions and answers. Zaczęliśmy późno, nie wiem, czy mamy czas na pytania i odpowiedzi. Okay, we can take one or two questions. Jedno, dwa pytania. Anyone has any question or comment? Ktoś ma pytanie, komentarz? No one? Nikt. So then we will have Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Nie, no, idziemy. No, kwestie są cienkie, no? Yes, yes, yes. Kasady. Thank you, Prabhu, for translating. Ja to jest na stopę. apa-apa nanti. Kurwa, jak przyjdzie? To i to zapomnij, takiego. Dajcie się kurwa. Gita.
Hare
Hare
Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parigradacharya Saraswati Srimati Bhaitana Rinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parigradacharya Saraswati Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Shri Guru Parampara Ki His Contributi Founder Acharya, His Divine Grace, La Prabhupada Ki His Guru Vrinda Ki Nama Acharya Shla Haridas Thakur Ki Jai Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bradhar Shri Vas Ari Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Narvati Mayapur Dham Ki Jagannath Subhadra Balaram Ki Jagannath Puri Dham Ki Ganga Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Nitya Gaura Premanande Hari Samaveta Bhakta Vrinda Ki All glories to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. Look up as the Brahman Bhakta. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga and Shri Prabhupada. Jeszcze namaste.
Bhagavat-Gity.